Zaczynamy? Yann Liasse. Dobrze powiedziałem chyba. Okay. Did I pronounce your name right? Yes, Yann Liasse. Yann Liasse przed galą KSW 67. Tak się zastanawiam, może tak bym zaczął trochę od początku. Jak to się stało w ogóle, że trafiłeś do KSW, kiedy spłynęła oferta, kiedy dostałeś propozycję walki na gali właśnie tej organizacji? Okay, so I'll start from the very beginning. How is that you're here? The offer, how it came, when did it was, and so on. My manager he contacted me early this year because I was looking for fights and it was difficult to find fights. And we got the offer to fight Oscar, and we accepted. And then KSW, they came around and they offered me a multi-fight contract, so I was really happy about that. So that allows me to fight here more often. And that's how it happened. Więc to wszystko za sprawą mojego menadżera, który szukał jakiejś organizacji dla mnie, żebym mógł się często bić. KSW zaoferowało mi walkę z Oskarem, którą oczywiście przyjąłem, a potem KSW wyszło z inicjatywą kontraktu na wiele walk. Dla mnie to jest bardzo komfortowa sytuacja i będę tutaj zasilał grono zawodników tej organizacji. Czy zanim podpisałeś kontrakt z KSW, wiedziałeś coś na temat tej organizacji? A jeśli tak, to jakie to były opinie, które do ciebie docierały? Before you signed with KSW, how much did you know about the organization itself? Did you follow it somehow or so? I know KSW. It's one of the biggest organizations in Europe and also the world. So I think the MMA people, they know it. It's a big organization, and I'm happy to be a part of it. Tak, oczywiście, KSW to jest przecież marka sama w sobie, jedna z większych organizacji w Europie, więc myślę, że jest szeroko rozpoznawalna i teraz naprawdę bardzo się cieszę jako zawodnik MMA, że jestem jej częścią. Mówiłeś, że ciężko było znaleźć walki. Na ile popularny to jest w ogóle sport w twoim kraju? You mentioned that it was pretty tough to find some fights for you before. So how popular is this discipline in your country? I usually don't fight in Luxembourg because in Luxembourg it's a very small country. MMA is not really well known. It's not supported by the government. We don't get any help really like other sports. So we kind of do it ourselves. So I usually fight abroad. So I usually go outside, outside of Luxembourg. Recently we have been starting to do some events in Luxembourg, but it's only starting. It's very small, I think, compared to Poland. I think here it's much bigger. I see. Więc generalnie ja nie walczę w swoim ojczystym kraju, czyli w Luksemburgu. Jest to naprawdę bardzo mały kraj, tak naprawdę księstewko i tam nie mamy żadnych dotacji. MMA nie jest w żaden sposób dofinansowywane ani wspierane przez rząd. Nie ma takich działań jak inne dyscypliny, więc robimy to po prostu na własną rękę. Ja jeżdżę za granicę i tam wzbogacam się o swoje doświadczenie. Ostatnio trochę uczę się na temat organizacji MMA również w moim kraju, ale to jest dopiero w powijakach i porównując do Polski, to naprawdę tutaj jest ogromna scena. A czy dużo osób razem z tobą gdzieś tam trenuje? Możemy się spodziewać gdzieś następnych zawodników może z Luksemburga w KSW? When it comes to your surrounding, your area, do you know many of people from Luxembourg sharing the passion of MMA with you? In Luxembourg we have our community like of martial arts and MMA, so they will definitely be supporting me and hopefully looking my fight at KSW, yes. Tak, w Luksemburgu mamy taką swoją własną społeczność, która jest zrzeszona właśnie pasją sportów walki i MMA i oni na pewno będą bardzo mnie wspierać i oglądać moją walkę tutaj. Wspomniałeś o tym, że nie jest to zbyt popularny sport i nie jest za bardzo wspierany, ale rozumiem, że MMA nie jest w Luksemburgu sportem, który w jakiś sposób jest ograniczany z powodu, nie wiem, właśnie na niby to agresję tej dyscypliny, na pewno jakieś niedozwolone rzeczy, które nie są dobrze traktowane przez władze. So you mentioned that it's not a very popular discipline in your country. However, we assume that it's not kind of like limited because of this so-called aggression or so. Is it like limited or restricted, or what's the mental in terms of people of Luxembourg towards martial arts? Because you know the situation in France and so on. Yeah, well, exactly. You mentioned the situation in France. In France, MMA was banned until recently. And also our government and our politics, they kind of use this argument to say, look, it's banned in France and Luxembourg is right next to France, so we should not have it here. It was not formally forbidden in Luxembourg, but it was not really encouraged. Whenever we try to organize something, people throw stones in your way, and it's a bit of people working against you. But now the sport is becoming much bigger, more mainstream.
all these prejudice about the sport being very aggressive and violent, which I as myself used to have back in the day before I really started, they start to go away, and it's really a sport about the mental and discipline and hard work. Yeah. Right. Rzeczywiście bardzo dobrze, że wspomniałaś tutaj sytuację Francji, bo Luksemburg jest oczywiście ościennym krajem i troszeczkę były używane te argumenty, biorąc pod uwagę Francję, że jest to jednak sport niosący agresję i ja sam żyłem takim przeświadczeniem, dopóki nie zacząłem trenować. Jednak zrozumiałem na przestrzeni czasu, że tutaj chodzi o coś więcej niż tylko po prostu zwykłą, suchą, cielesną walkę wręcz i na całe szczęście ten sport jest coraz bardziej popularny i również w Luksemburgu i jest taki mainstreamowy, co pomaga nam po prostu rozwijać się. Jest to bardzo wolny proces, ale rzeczywiście jest zauważalny. No to chyba jesteś pierwszym reprezentantem tego kraju w KSW. Czy chcesz być takim ambasadorem gdzieś tego, żeby ten sport się rozwijał bardziej w Luksemburgu, żeby był bardziej popularny? You're the first citizen of Luxembourg to be a part of KSW. Do you feel like you're the ambassador or something? Yes. So it's a big weight to carry. The first in Luxembourg in KSW, but also just to understand, in Luxembourg we are only right now 3 professional fighters in the whole country. And one of those 3, he has the Belgian nationality, but he trains in Luxembourg. So we are a very small group. And then we have lots of amateur and up-and-coming guys, but yeah, the 3 of us, we're sort of carrying the flag for our country, for the next generation. W pewnym sensie tak. Muszę jeszcze zaznaczyć o tych wymiarach, bo małe bardzo to jest państwo. Mamy tylko 3 profesjonalnych zawodników MMA, z czego jeden jest narodowości belgijskiej, tylko po prostu z nami trenuje, więc musimy jakoś to na swoich barkach nieść ciężar tego, żeby propagować ten nasz sport i rzeczywiście mamy też oczywiście amatorskich zawodników i wszystko to dzieje się bardzo powoli, ale skutecznie. No to może jeszcze ciut o najbliższej walce. Czy oglądałeś walki swojego rywala? Wiesz coś więcej o nim? Analizowałeś to? Have you done the research of your upcoming opponent, which is Oskar Szczepaniak? Have you watched his fight and what's your general opinion about him? Yeah, I watched some of the tape. I couldn't find a lot, but from what I've heard and seen, he's a very well accomplished amateur athlete. I think he has almost 40 fights, which is rare in MMA, and I think it's a really good thing. I like people who take their time in amateur and then go professional. And he has 2 professional fights now. He's very young. Actually, fun fact is I started training MMA when I was his age, so just training, not even competing or anything. But yeah, I'm looking forward to the fight and to find out how good he really is. Yeah. Tak, oczywiście szukałem wiele na jego temat, natomiast wiele nie znalazłem, ale znalazłem tam kilka walk. Wiem, że jest na pewno bardzo przekrojowym, młodym zawodnikiem, bardzo ambitnym, który jest bardzo pokorny w rozwijaniu swojej kariery, bo to jest rzadka sprawa, że szczególnie w naszych czasach, gdzie tak ważny jest ten mainstream, że powoli i spokojnie buduje się swoje umiejętności w amatorskiej karierze, gdzie Oskar ma ponad 40 zawodowych walk amatorskich. Zresztą ta kariera jest bardzo udana i dopiero potem przechodzi na zawodowstwo i ja jestem bardzo ciekawy zmierzyć się z nim i zobaczyć, jak dobry jest rzeczywiście. To jeszcze tylko dopytam, może jeśli chodzi o te treningi, przygotowania. 3 zawodników tylko profesjonalnych w kraju. Rozumiem, że też to są pewne ograniczenia, jeśli chodzi o takie odpowiednie przygotowanie się. Czy w takim razie często szukają gdzieś jakichś innych gymów, czy wyjeżdżają, czy zapraszają kogoś do siebie? Jak to wygląda, takie codzienne życie zawodnika MMA właśnie z Luksemburga? So this is the last from us, like summarizing all what you said about being an athlete from Luxembourg and martial artist from Luxembourg. What's the typical day of a pro martial artist living in Luxembourg? Because being you only 3 their training can just cause some limits in terms of growth and in terms of development. You need to go abroad somewhere in terms of looking for the sparring partners and so on. So how tough it is? Yeah, that's correct. It's not easy if we are just 3 professionals. First of all, as I mentioned, the whole political situation, like we don't really have a proper gym as a lot of teams have, like the facilities. We struggle a lot, so we always go from place to place, and there's a little missing of structure, so that's a challenge. And then the other challenge, as you mentioned, we are just 3 professional people, so we kind of have to travel abroad to have sparring partners and to improve. But yeah, if MMA, and it's not that much money in the sport, and we have side jobs as well, so it's difficult, with the jobs to juggle all of this. So it's a challenge, but I think that's a challenge a lot of MMA fighters have, and yeah.
And it's worth having it, to be honest. Teraz przejdę do tłumaczenia, więc Jan tutaj zaznaczył, że to jest bardzo ciężkie bycie zawodnikiem profesjonalnym w Luksemburgu. Trzeba łączyć wiele różnych innych rzeczy, również profesji. Na przykład ma się prace, które pozwalają na utrzymanie się. Bardzo ciężko jest nawet z samymi obiektami do trenowania, bo nie mamy odpowiedniego sprzętu, nie mamy jakiegoś takiego gymu, w którym moglibyśmy rozwijać się na bieżąco, stacjonarnie i tak lokalnie, tylko właśnie musimy meandrować, szukać swojego i nie mamy też wsparcia z zewnątrz, więc jest to naprawdę ciężkie i jest to pewnego rodzaju wyzwanie, poza wyzwaniem oczywiście sportowym, gdzie i tak musimy walczyć i stawiać czoła swoim przeciwnikom, ale myślę, że jest to wyzwanie warte podejmowania go. No to jeszcze ja na koniec dopytam, bo pomimo większego doświadczenia, mimo wszystko nie jesteś faworytem wśród bukmacherów. Czy tobie to jakkolwiek robi jakąkolwiek różnicę, że nie jesteś faworytem, czy nawet może wolisz walczyć jako underdog? So in spite of having a much bigger experience in pro career, you seem to be an underdog in this one when it comes to the odds. Do you think, what's your approach on that? Do you pay attention to it in general? Yeah, I'm not sure. I think I'm always the underdog. So, but yeah, I'm not sure who votes for this or stuff. But yeah, I don't know. To be honest, for me it was difficult to gauge how good he really is. I just found like very old videos, so for me it's difficult. I'm looking forward to finding out how good he is. But I don't pay much attention to these things. I mean, I know how hard I train. I know with who I train, and the beautiful thing about MMA is, you know, once the door closes, it's just two forces colliding, and then you will find out very quickly who's better or not. It's very, very pure, very honest. Amazing. Jeżeli chodzi o to wydaje mi się, że we wszystkich moich pojedynkach ja raczej byłem underdogiem, czyli taką zdecydowanie przeciwieństwem faworyta. Tak naprawdę nie biorę tego jakoś bardzo do serca. Piękną rzeczą w MMA jest to, że kiedy klatka się zamyka, to ma się po prostu dwie siły, które muszą się ze sobą skolidować i wtedy bardzo szybko wychodzi, kto jest po prostu lepszy. Nie wiem tak naprawdę, jak dobry jest Oskar, za to wiem, jak mocno ja trenuję, wiem, z kim ja trenuję i co ja mogę zrobić, a kto z nas będzie lepszy, to się po prostu okaże w klatce, ale nie zwracam za bardzo uwagi na to, kto jest faworytem. To jeszcze pozwolę sobie na pytanie już kończące, ale takie trochę prywaty. Trzeci raz kończący. Tak jest. Luksemburg, myślę, jeśli chodzi w ogóle o sport, w Polsce kojarzy się jednak mimo wszystko przede wszystkim z piłką nożną, bo też mieliśmy jakieś tam kontakty. To ja się dopytam, czy rzeczywiście piłka nożna jest w tym rzeczywiście niewielkim kraju najpopularniejszym sportem i kto tam taką gwiazdą sportu jest rzeczywiście, na którą wszyscy zwracają uwagę, która tam jakoś specjalnie wpływa na wyobraźnię kibiców, którzy interesują się właśnie sportem. So when it comes to your little but lovely country, which is Luxembourg, we have the connotation of the sport discipline, which is football, like soccer. Like it's the most recognizable when it comes to Poland because we have some connections when it comes to clubs and so on. Who can you pick as the person who could be like the sports ambassador in general when it comes to the sport disciplines? So is there any like star who just have it on their back and giving the Luxembourg athletes and people the opportunity to be inspired? So yeah, football is very big in Luxembourg. But I'm not sure they have been very successful internationally. But I think in Luxembourg, like cycling sport is very big. I think we have some good cyclists, the Schleck brothers. We have some good swimmers as well who are coming up, and also in karate, I think some young girls they are coming up internationally as well. So it's a small country. It's also you have to. Most sports, people are not full-time professionals. Like our football players, for example, they are not full-time football players. They have side jobs as well and stuff. So it's a different environment to grow, and it's a difficult decision. I myself, I have a part-time job, and just now I decided to quit it to do 100% MMA, which is, I think that's what you really need to excel and to give it your all. Nie wiem, jeżeli chodzi o piłkę nożną, jak dużo sukcesów mają nasi piłkarze. Wiem natomiast, że mamy bardzo dobrych Z polskimi drużynami, możesz dodać, ostatnio się zdarzały. Okej. Tylko jeszcze skończę tłumaczyć, że mamy bardzo dobrych kolarzy, mamy też dziewczyny z sukcesami, jeśli chodzi o karate i mamy też fajną drużynę pływaków, która tutaj idzie w górę i ma potencjał. Muszę też nadmienić, że Luksemburg to jest takie miejsce, w którym większość
większość ludzi to nie są profesjonalni zawodnicy, którzy się utrzymują z tego, mają swoje prace i trzeba to jakoś pogodzić, więc to jest specyficzne miejsce do rozwoju i do życia w nim. The journalist wanted to admit that when it comes to Luxembourg's soccer teams, Polish teams had the opportunity to face them and collapsing, right? So that's what the mission. Yeah. No Polish one. No Polish one. No Polish one. Okay, I didn't know that. Yeah. We know. None of them. Okay. So Ja I wiem, think że that's mieliśmy it. już kończyć, ale w takim razie powiedz, jeżeli możesz zdradzić, na ile tych walk podpisałeś kontrakt z KSW? Okay, so how many fights you signed with KSW? For 4 fights. Okay. To jest kontrakt na 4 walki. To chyba kończymy, po już nie pytamy chyba, co? Nie, chyba już. Chyba nie. Dziękuję Okay. bardzo. tak będzie. Thank you so much, and we're keeping the fingers crossed for the weight cut and for the performance. Thank you very much. Have a good Thank day. you. Okay, I appreciate that. Thank you so much. Thank you. Okay, did you do the video stuff?